a tu jest 35 stopni. No myślę, że tak z pół godziny roboty, a potem człowiek się poci cały. Ale w końcu to robota. No i rozwalił nam się obiektyw. Znaczy, nie do końca rozwalił, co po prostu tutaj taka nakładka, którą się nakłada na aparat, się połamała. Wczoraj jak wysiadaliśmy z samochodu od dwóch takich ludzi jadąc tutaj w te góry, no po prostu niefortunnie spadł ten obiektyw, no i się coś tam połamało. Będę to próbował naprawić. Generalnie już dotarliśmy w miejsce, w którym będziemy pracować. Wczoraj trochę pograliśmy na gitarach i poznaliśmy się lepiej. No rozłożyliśmy tu namiot. Rozłożyliśmy tu namiot. Tutaj może trochę ściemnie. W tym jestem dobry. No i co? No i dzisiaj zaczynamy robotę. Zobaczymy, co dokładnie będziemy robić, bo okazało się, że mają już zbudowane ściany i robią właśnie podłogę. Poznaliśmy też takiego Jamesa, który tutaj też miał namiot, ale się złożył już. Przyjechał do nas rowerem, także siedzi tu już od 2 tygodni. No i poznamy się, podziałamy trochę wspólnie. Może trochę odpoczniemy, bo non stop wstajemy wcześniej. Dzisiaj oczywiście też wstaliśmy o 7. No i tak, no będziemy tutaj, myślę, że tydzień, może ponad tydzień, zobaczymy. No i też myślę, że przedstawimy, jak to tutaj wygląda i co jest dookoła i tak dalej. Mam nadzieję, że naprawię do tej pory obiektyw, żeby można było nagrywać też tym. I co, Ewa? Biorę materac. Ja już pościeliłem, można powiedzieć. We have to decide what EMA ratio is mixing, what works. Oh, right. If it's complete, you can easily then Destroy it and you yeah. need to once again do Yeah, it. but Tanner żyje w górach śródziemnomorskich. Każdego dnia zbiera kamienie, drewno i ziemię, by własnymi rękami budować dom. Nie szuka gotowych rozwiązań. Ufa naturze i temu, co znajduje wokół siebie. Ma u boku żonę, Aiszę, a przez internet zaprasza ludzi, by dołączyli do jego pracy i pomogli mu w tworzeniu miejsca, które powstaje w harmonii z przyrodą. in every way you have to determine your own ratio, because your earth and your clay is just here. They have the proper look right, so also like that. Make many experiments, then decide what you do. Aktualnie do Tannera dołączył James, australijski rowerzysta, który wyruszył w góry. Lecz palące słońce zmusiło go do odpoczynku. Teraz znajduje wytchnienie, a jednocześnie pomaga w budowie domu. Razem łączą siły, by marzenie Tannera nabrało kształtu. You wanna say something? How you're making the mix, man? Well, we're going to get some clay from here. Our ratio is 1.5 parts clay to 3 parts sand to 1 part fiber. We're using straw as fiber, which actually Asher and Tanner grew. You grew the wheat, so it's all natural. This clay is running out, but we'll try and get some more. We screen it through this one to separate, and then we make a mix in the barrow from this sand, and then yeah, it's like a cob mix. Bubbling.
Nasz host nie przestaje eksperymentować. Opracował nowy przepis. 1,5 wiadra lepiku, 3 wiadra piasku i 1 wiadro włókna. Z tej mieszanki powstaje materiał przypominający beton. To właśnie z niego Tanner chce ułożyć podłogę w swoim domu. Spójrzcie tylko, tu już są takie wgniecenia od tego, ile oni razy tego zrobili. Słońce praży bez litości, a Tanner z każdym wiadrem wygląda, jakby wymyślał nową definicję cierpliwości. Pot kapie mu prosto do mieszanki, jakby miał nadzieję, że przyspieszy to proces wiązania. Ręce drżą od wysiłku, plecy bolą, a mimo to Tanner uparcie wraca po kolejne wiadro. Jakby między nim a domem toczyła się cicha walka o wytrwałość. I wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, czy Tanner naprawdę buduje dom, czy to dom buduje Tannera. Po pół godzinie pracy nadchodzi moment, na który czekaliśmy. Mieszanka jest gotowa, ziemia przygotowana. Jeszcze kilka ostatnich przymiarek, by upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. To będziemy kłaść teraz. Pierwsza warstwa mieszanki zaraz trafi na ziemię. Normalnie przy budowie domów stosuje się gotowy beton z betoniarki, który szybko wiąże i tworzy jednolitą powierzchnię. Tutaj proces wygląda troszeczkę inaczej. Mieszanka Tannera z piasku, lepiku i włókien jest nakładana ręcznie, warstwa po warstwie. Trzeba ją dobrze rozprowadzić i docisnąć, aby połączyła się z podłożem i stworzyła równą i stabilną powierzchnię. To pracochłonne, ale pozwala wykorzystać to, co daje otoczenie. Wieczór w końcu daje nam wytchnienie. Odkładamy narzędzia i siadamy razem, czując w ciele ciężar całego dnia. Wokół zapada cisza gór, przerywana tylko świerszczami i powiewem wiatru. To nasz czas odpoczynku. Zmęczeni, ale z poczuciem, że dom Tannera jest o krok bliżej Ale co? od spełnienia. Dom. Czy w Polsce, w warunkach polskich by przetrwał? Nie wiem, jak tutaj w takim palącym słońcu przetrwa i potem 0 stopni. Wiesz co, to jest kwestia tego, czy woda się dostaje między to, bo jak tak, to problem. W Polsce jest dużo deszczu. What is this? Mulberry. A, morwa. Morwa. A co to jest morwa? To są takie... Mulberry. Mulberry. Pod koniec dnia nachodzi nas filozoficzne pytanie. Patrząc na mrówki, nie trudno zauważyć, że pracują bez końca. Niosą, budują i układają i człowiek zaczyna się zastanawiać, czy one wiedzą, po co to wszystko? Bo my chyba nie zawsze.